Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Traktor Studio. Nazywam się Dominika Lichy i w dzisiejszym odcinku dedykowanym Marinie Cwietajewej opowiem Wam, co było prawdziwą muzyką jej duszy, kto był jedyną miłością jej serca oraz co znalazła w zalustrzanej krainie. Zapraszam. Marina Cwietajewa urodziła się w Moskwie w 1892 roku. Jej matka była pianistką, która niestety porzuciła swoją pasję do grania w momencie, gdy wyszła za mąż za ojca Mariny, 22 lata starszego od niej profesora historii sztuki, pana Cwietajewa, i postanowiła zająć się domem i wychowywaniem córek. Swoje ambicje, ale też swoje pasje próbowała właśnie przekazać Marinie Cwietajewej, która muzyki nigdy nie lubiła, ponieważ jej dusza zawsze biła mocniej i mocno płonęła w styczności ze słowem. Także Marina od dziecka kochała czytać, pisać, bawić się słowem, a grania na pianinie unikała jak tylko mogła. Matka zresztą miała takie ambicje, żeby z córek stworzyć wolne artystki, więc właśnie Marinie kazała edukować się w kierunku bycia muzykiem, a Anastazja, młodsza od Mariny o 2 lata, miała zostać tancerką. Kiedy Marina miała 14 lat, jej matka niestety zmarła. Dla córek był to w jakimś sensie koniec dzieciństwa, natomiast Marina mogła już wtedy porzucić muzykę i swobodnie zajmować się pisaniem. Kochała się uczyć, natomiast jej zachowanie było naganne, w związku z czym została wyrzucona ze szkoły, kiedy miała 15 lat, ponieważ zupełnie nie stosowała się do zasad, które panowały w szkołach. Natomiast jej ojciec był na tyle dobrze sytuowany, że spokojnie mógł jej zapewnić indywidualny tok nauczania i skończyła szkołę w trybie eksternistycznym. Jej ojciec był zresztą bardzo szanowanym człowiekiem, ponieważ był dyrektorem Muzeum Sztuk Pięknych w Moskwie. Zresztą bardzo zasłużonym, ponieważ właśnie za jego sprawą to muzeum tak świetnie prosperowało. W każdym razie Marina mogła robić co chciała. W wieku 16 lat postanowiła wyjechać do Paryża, żeby tam uczyć się języka, studiować literaturę średniowieczną na Sorbonie i faktycznie tak uczyniła. Tam również napisała swoje pierwsze wiersze, które doczekały się publikacji. Między innymi napisała wiersz Paryż, ale też po powrocie mogła wydać swój pierwszy tomik poezji zatytułowany Album Wieczorny. Marina jako nastolatka była dość mocno zakompleksiona. Myślę, że jak większość nastolatek czuła się grubsza, brzydsza i mniej kochana od swojej siostry Anastazji. Pomimo tego, że była krótkowidzem i powinna nosić okulary, nigdy ich nie nosiła, ponieważ uważała, że wygląda w nich jeszcze gorzej. Jeżeli chodzi o życie towarzyskie, to ona zdecydowanie wolała być sama. Uwielbiała przebywać sama w pokoju, gdzie właśnie mogła oddawać się lekturze ulubionych książek. Między innymi czytała Puszkina, Goethego, Schillera, chciała pisać tak jak oni, ale też generalnie należała raczej do osób, które są introwertykami i które raczej stronią od ludzi niż do nich lgną. Zresztą sama też nie do końca była lubiana przez ludzi ze względu właśnie na charakter i osobowość, które były bardzo silne, bardzo zalewające innych. Z drugiej strony też Marina była na tyle osobą inteligentną i oczytaną, że jakby nie do końca znajdowała wśród swoich rówieśników osoby, które byłyby w stanie z nią rozmawiać na tym samym poziomie. A w związku z tym, że ona miała bardzo silny charakter, nie lubiała zniżać się do poziomu swojego rozmówcy, jeżeli ten nie pasował do niej. Także albo wygłaszała jakieś bardzo długie, niezrozumiałe dla nikogo monologi, albo po prostu milczała i słuchała, albo zamykała się w swoim świecie. To, co jest dla niej bardzo charakterystyczne, to krótko ścięte włosy. Pomimo tego, że sama uważała, że jest nieatrakcyjna, bardzo fascynowała ludzi swoją urodą i swoją osobowością i jako poetka, i jako kobieta. Niektórzy nawet mówili, że było w niej coś perwersyjnego. To, co jest bardzo charakterystyczne dla Mariny, to jej oczy, jej wzrok. Dla wielu osób bardzo trudny do wytrzymania, ponieważ kiedy ona patrzyła na człowieka, wydawało się, że widzi dużo więcej niż przeciętny człowiek, że patrzy w głąb.
Wydaje mi się, że to była kwestia tego, jaką ona naturę miała. Była poetką, w związku z czym rzeczywistość odbierała na dużo głębszych poziomach. Dla jednych jej wzrok był lodowaty, zimny. Ona sama mówiła, że patrzy w zalustrzaną krainę. I wydaje mi się, że to, co tam znajdowała, to pustka, ponieważ pomimo tego, że była niezwykle interesującą osobą, która miała bardzo bogate życie wewnętrzne, to na pewno była osobą osamotnioną ze względu na to, że nie potrafiła budować relacji z innymi. I niestety to przekładało się na to, że była osobą bardzo nieszczęśliwą. Autorka książki, na którą tutaj się powołuje, pani Anna Piwkowska, mówi wręcz, że Marina była osobowością narcystyczną, w związku z czym no nie dziwi mnie, że faktycznie tę pustkę mogła w sobie znajdować i że tak bardzo trudno było jej nawiązywać bliskie relacje, wręcz było to po prostu niemożliwe. I pomimo tego, że wiele osób obdarzała bardzo silnym uczuciem, to nie było uczucie, które pozwalało jej właśnie budować bliskość. Był w niej jakiś rodzaj chłodu i pustki, którego niczym nie była w stanie wypełnić. Żadnym romansem, ani miłością do dzieci, ani miłością do męża. Kiedy Marina miała niecałe 20 lat, podczas wakacji na plaży poznała swojego przyszłego męża Sergiusza. Był to licealista żydowskiego pochodzenia, rok młodszy od niej i para od razu bardzo sobie przypadła do gustu. Do tego stopnia, że postanowili wziąć ślub po powrocie do Moskwy, także nie pytając nikogo o zdanie, po prostu oznajmili, że będą razem. Po ślubie wyjechali do Francji i Włoch w podróż poślubną, a po powrocie do stolicy Marina urodziła wkrótce swoją pierwszą córkę, Ariadnę. Miłość do męża i do rodziny była bardzo osobliwa. Z jednej strony małżeństwo było ze sobą do końca, z drugiej tak naprawdę przez całe życie żyli osobno, razem, ale osobno. Marina co róż wdawała się w różne romanse, w liczne relacje z innymi osobami, także zdradzała Sergiusza emocjonalnie, czasami fizycznie. Sergiusz to akceptował w jakimś stopniu, na pewno cierpiał, ale nigdy od niej nie odszedł. Także wydaje mi się, że Marina naprawdę trafiła na bardzo dobrego człowieka, który wiele był w stanie jej wybaczyć. Z drugiej strony też razem chyba raczej nie byli szczęśliwą parą. Na pewno nie był to związek stricte romantyczny. Niektórzy mówią, że ona po prostu traktowała go jak brata. Nie wiem, może to jest za dużo powiedziane, natomiast faktem jest, że Marina miała taką osobowość, w której raczej nigdy nie mogłaby się oddać całkowicie jednemu mężczyźnie czy też swojej rodzinie. W roku 1913 zmarł ojciec Mariny, w związku z czym pozostawił córkom dość duży spadek, także Marina otrzymywała co miesiąc 500 rubli, a trzeba zaznaczyć, że robotnicy w tamtym okresie za miesiąc pracy otrzymywali 22, także dziewczyny żyły na bardzo wysokim poziomie, mogły sobie pozwolić na bycie wolnymi, twórczymi kobietami, autonomicznymi, także jakby te początki ich wchodzenia w dorosłość były naprawdę bardzo sprzyjające. Kiedy Marina miała 22 lata, poznała 8 lat starszą od siebie poetkę, w której się totalnie zakochała. Kobiety były razem ze sobą w związku przez 2 lata. Sergiusz był o nią bardzo zazdrosny, bardzo cierpiał. Bał się też skandalu, ponieważ jak na tamte czasy było to dość szokujące, zwłaszcza, że one się w ogóle nie kryły ze swoim uczuciem. Marina z nią bardzo dużo podróżowała, spędzała z nią czas, poświęcała jej bardzo dużo energii i uwagi, oczywiście ze szkodą dla swojej rodziny. To był też taki jeden z nielicznych związków chyba, w którym to Marina była źle traktowana. Natomiast była na tyle zafascynowana starszą od siebie poetką, że były razem przez 2 lata i w końcu Zofia zdradziła Marinę z inną kobietą i związek się rozpadł. Natomiast na fali tego uczucia Marina napisała cykl wierszy Przyjaciółka. I nie była to jedyna relacja homoseksualna, ponieważ w późniejszym czasie
może nie zakochałaś, ale zafascynowała młodszą od siebie moskiewską aktorką, dla której też napisała wiersze dla Sonieczki. Kolejną dość dużą stratą była śmierć brata Sergiusza, męża Mariny, ponieważ jego również obdarzyła dużym uczuciem, nie przyjacielskim. Także no, ewidentnie jej fascynacja ludźmi była bardzo, myślę, nie konkretna, w sensie nie była wymierzona w konkretne osoby, ale wynikała właśnie z potrzeby ciągłego kochania, ciągłego bycia w stanie uniesienia, w stanie, który pomagał jej pisać poezję przepełnioną bardzo silnymi, szczerymi emocjami. Przed wybuchem rewolucji październikowej w 1917 roku Marina rodzi drugą córkę, Irinę. Niestety wojna będzie bardzo trudna dla rodziny, ponieważ Sergiusz zostanie wcielony do wojska, Marina zostanie sama z córkami. Wkrótce majątek po ojcu się rozpłynie, więc będzie musiała zatrudnić się w administracji, żeby zarobić na utrzymanie. Nawet to nie wystarczy, więc rodzinę Mariny dotknie głód, bieda. I w momencie, w którym jej starsza córka Ariadna zachoruje na malarię, Marina postanowi oddać Irinę do przytułku dla dzieci. Marina miała nadzieję, że tam Irina dostanie więcej jedzenia, że się nią odpowiednio zaopiekują, a matka będzie mogła wtedy zająć się poważnie chorą starszą córką. Niestety, kiedy Irina miała 3 lata, zmarła z wycieńczenia. Zresztą nie był to odosobniony przypadek, ponieważ w tamtym czasie głód był powszechny w Rosji, w związku z czym rodzice oddawali swoje dzieci do przytułków, nie mogąc ich w swoim domu wykarmić, i te dzieciaki po prostu umierały albo z tęsknoty, albo z głodu, albo z wycieńczenia, albo z innych chorób. Także niestety bardzo duża tragedia spotkała tę rodzinę. Marina w listach do swoich bliskich tłumaczyła się, przepraszała, miała ogromne wyrzuty sumienia. Marina uważała, że musiała w tamtym momencie wybrać między zdrowiem jednej córki a drugiej. No i niestety na skutek tego wyboru młodsza Irina zmarła. Marina podobno nawet nie pojechała na jej pogrzeb, ponieważ właśnie Ariadna miała tak wysoką gorączkę, że bała się ją zostawić samą. Marina przez cały ten czas starała się o paszporty dla siebie i dla córki. Chciała wyjechać najpierw do Berlina, potem z mężem do Pragi. I faktycznie, kiedy udało jej się otrzymać paszport dla siebie i córki, wyjechała do Berlina. Tam spędziła jedne z ostatnich najlepszych chwil w swoim życiu, głównie w towarzystwie Andrzeja Białego, którego poznała w dzieciństwie, z którym się mocno przyjaźniła, który też na emigracji nie był za bardzo lubiany, był w dość poważnym stanie, uważany za szaleńca przez Rosjan na emigracji. Jednak właśnie Marina go w pełni akceptowała, znała go od dziecka i właśnie z nim uwielbiała w tamtym czasie rozmawiać i spędzać czas. Ona jeszcze w tym okresie czuła się bardzo sobą z przeszłości, czyli bardzo ekscentryczną, wolną artystką, młodą, która chce kochać, pisać, żyć intensywnie. I podejrzewam, że wyobrażała sobie właśnie takie życie na emigracji. Do Berlina przyjechał Sergiusz i razem cała rodzina przeniosła się do Pragi. Bieły wrócił do Rosji i tam wkrótce zmarł. W Pradze znalazło schronienie wielu rosyjskich emigrantów. Niestety to środowisko było mocno podzielone na osoby, które były za monarchią, za utrzymaniem monarchii, i tych, którzy wspierali rewolucję. Praga okazała się do życia bardzo droga, w związku z czym rodzina Mariny musiała przenieść się poza miasto, na wieś. Tam Marina była w twórczym rozkwicie, bardzo dużo pisała. Niestety jej poezja w Czechosłowacji nie spotkała się z dużym zainteresowaniem, była zbyt trudna. Czytelnicy uważali, że jest ona zbyt awangardowa. W związku z tym Marina musiała przełknąć pierwsze niepowodzenia w swojej twórczości, ponieważ dotychczas odbiór jej wierszy był bardzo pozytywny.
I też niestety jej osobowość coraz bardziej doskwierała jej. Nie czuła się już tylko ekscentryczną, wolną artystką, która żyje po to, żeby tworzyć, kocha po to, żeby mieć paliwo do pisania. Natomiast dla wielu osób jej osobowość była coraz bardziej nie do zniesienia. Po prostu ludzie od niej stronili. Ona próbowała się zmienić, próbowała dostosować się do społeczeństwa. Niestety jej trudny charakter po prostu był wpisany w to, kim była. Także pomimo starań nie była w stanie na dłuższą metę udawać kogoś, kim nie jest. Wkrótce Marina wda się w kolejny romans, tym razem z przyjacielem jej męża Sergiusza, Konstantym Rodziewiczem. I ten romans trwać będzie tylko 4 miesiące, natomiast będzie on tak bolesny dla Sergiusza, że po raz pierwszy da Malinie ultimatum i powie jej, że musi wybrać i odejdzie od niej. To było dla Mariny ogromnym szokiem, ponieważ wcześniej jej mąż raczej tolerował, cierpiał w milczeniu, natomiast tutaj faktycznie postanowił się z nią rozstać. Romans z Rodziewiczem był na tyle intensywny, namiętny, że faktycznie trwał przez jakiś czas i zrodził 2 wielkie poematy, to znaczy Marina na fali miłości i uczuć do tego człowieka napisała 2 poematy, poemat Kresu i poemat Góry. Natomiast tak jak powiedziałam, było to okupione nieszczęściem jej męża. Z Rodziewiczem i tak się rozstała. No i właściwie po tym romansie, jak po wielu innych, pozostały Marinie wiersze. Ona zresztą też była taką osobowością, że kochała raczej w ludziach to, co mogą jej dać, a nie samych ludzi. Raczej to była miłość narcystyczna, miłość do obiektu, a nie do realnego człowieka. I właśnie bardzo często nie interesowało ją faktyczne związanie się z kimś i opuszczenie męża. Raczej chodziło o własną pożywkę, rozbudzanie w sobie bardzo silnych uczuć po to, żeby mogła czuć, że żyje, po to, żeby miała z czego czerpać dla swojej twórczości. I tak naprawdę od męża nigdy nie odeszła, pomimo wielu zdrad, pomimo tego, że nie była szczęśliwa w swoim codziennym życiu. Zresztą wielokrotnie o tym mówiła, że właśnie pomimo posiadania rodziny, przyjaciół, między innymi Pasternaka, i tak czuje się samotna. Pisała też o tym, że jest tak wrażliwa, że czuje, jakby pod skórą miała tylko mięso. I wszystko odczuwa 10 razy bardziej niż inni ludzie, w związku z czym to właśnie ludzie w jej otoczeniu potrafią zakładać rodziny, mieć przyjaciół, mieć swoje życie, pasje, hobby, pracę, żyć w jakiejś społeczności, a ona pomimo tego, że właściwie miała to samo, to i tak nie potrafiła z tego czerpać zadowolenia ani szczęścia i tak była nieszczęśliwa i ciągle marzyła o wielkiej, spełnionej, wolnej miłości. Sergiusz nawet w tym czasie nie stracił klasy ani godności i o żonie wypowiadał się w listach bardzo dobrze. Także musiał być człowiekiem z ogromną klasą, ale też z jakimś takim wrodzonym szacunkiem do innych. I też Marina miała ogromne wyrzuty sumienia tak naprawdę, że zadawała mu tyle bólu, ponieważ na pewno na to nie zasługiwał, ale z drugiej strony miała właśnie taką osobowość i wydaje mi się, że bez tych romansów, bez ciągłego wprawiania się w taki stan uniesienia, tęsknoty, iluzji na temat swoich obiektów, po prostu straciłaby bardzo ważny kawałek siebie. Po romansie z Rodziewiczem Marina zaszła w 3. ciążę. Tym razem urodziła syna, Mura. I jak w przyszłości powie jej córka Ariadna, ta miłość była wręcz fanatyczna do syna. Też powiedziała coś takiego, że Marina lubiła po prostu młodych chłopaków i być może w podobny sposób traktowała syna, pozwalając mu na dużo więcej i będąc dużo bardziej narzucającą się może ze swoimi uczuciami.
W stosunku do Ariadny była zdecydowanie bardziej wymagająca i jej miłość była warunkowa. No, jak mówiliśmy wcześniej, do Iriny zabrakło jej uczuć być może albo cierpliwości. Nie była w stanie jakby młodszą córką tak samo się zaopiekować. Wkrótce rodzina przeniosła się do Francji, do Paryża, ponieważ tam również był bardzo duży ośrodek rosyjskich emigrantów. Niestety tam jej problemy społeczne i jakiś rodzaj ostracyzmu był jeszcze większy. I właściwie do końca życia na emigracji z roku na rok było coraz gorzej. Ani twórczość Mariny, ani jej osoba nie wzbudzały ani sympatii, ani zainteresowania. Niestety do tego dochodziły problemy finansowe, w związku z czym ani Marina, ani jej mąż nie mogli sobie pozwolić na to, żeby spotykać się, nie wiem, w kawiarniach, prowadzić jakieś bujne życie towarzyskie. Także musieli borykać się z bardzo dużym osamotnieniem we Francji. Natomiast Marina w tym czasie też wdała się w kolejne romanse, tym razem w słynny już trójkątny, korespondencyjny romans, ponieważ jakby realnie nigdy on nie został skonsumowany, chociaż był taki moment, w którym chodzi oczywiście o, może powiem tak, chodzi o korespondencję Mariny z Rilkem i Pasternakiem. I ta trójka świetnie się rozumiała. Mieli dla siebie mnóstwo i akceptacji, zrozumienia, sympatii, wręcz miłości, pomimo tego, że wszyscy byli w małżeństwach. W którymś momencie Pasternak wybrał swoją żonę, ponieważ ta była zazdrosna o Marinę, a Marina wybrała Rilkego, któremu wyznała już po jakimś tam czasie, wyznała mu miłość w liście, wręcz chęć, że chciałaby się z nim przespać. Natomiast nie wiedziała, że Rilke jest w Szwajcarii już umierający i że do spotkania na pewno nie może dojść. No i niestety, kiedy Marina dowiedziała się, że Rilke zmarł 30 grudnia 1926 roku, był to dla niej ogromny cios, ponieważ tak jak powiedziałam, Pasternak już wymiksował się z tego towarzystwa, Rilke zmarł i ona znowu została sama. Myślę, że dla niej nawet ciosem nie było to, że straciła możliwość porzucenia swojego życia po to, żeby związać się z Rilkem, chociaż proponowała mu to i była gotowa rzucić swoją rodzinę, żeby właśnie wyjechać do Szwajcarii, do Rilkego. Natomiast wydaje mi się, że też niezwykle dla niej trudne było to, że znowu po raz kolejny straciła ludzi, którzy ją rozumieli, którzy odbierali rzeczywistość w podobny sposób, którzy również byli poetami i w związku z tym podejrzewam, że patrzyli na pewne problemy, podobnie jak Marina, na samotność, na codzienność, na życie w rodzinie. I niestety właśnie po tym okresie takiego bardzo intensywnego romansu listownego Marina musiała wrócić znowu do codzienności, która ją niezwykle nudziła, męczyła, nienawidziła zajmować się domem, wykonywać codziennych, rutynowych czynności. No niestety jako kobieta była oczywiście do tego zmuszona. Podejrzewam, że gdyby była mężczyzną, poetą, te obowiązki by ją ominęły. Również pewnie nie musiałaby ich wykonywać, gdyby zachowała swój status, który miała jako młoda kobieta, bogata, wolna artystka. Niestety na emigracji życie wyglądało zupełnie inaczej i chyba po prostu musiała to zaakceptować, że żyjąc, czy to we Francji, czy w jakimkolwiek innym kraju poza Rosją, jej życie tak właśnie będzie wyglądać. Po śmierci Rilkego, która była ogromnym ciosem dla Mariny, została jeszcze w Paryżu przez 13 lat. Były to bardzo trudne lata w jej życiu, ponieważ, no tak jak powiedziałam, poziom życia był bardzo niski. Dodatkowo ten ostracyzm, wykluczenie z towarzystwa Rosjan z roku na rok się coraz bardziej nasilał, głównie ze względu na to, że Marina, myślę, że to wynikało z jej chęci
przedstawiania światu swojej twórczości, ale Rosjanie zarzucali jej to, że drukuje się wszędzie, nie zważając na podziały. Także jakby poglądowo, politycznie była bardzo niepewna, śliska. Dodatkowo dużym problemem było to, że Sergiusz miał poglądy, według których Rosja nie należy do kultury zachodniej, powinna się od niej oddzielać. I uważał, że rewolucja bolszewicka była koniecznością, w związku z czym przez wielu Rosjan był uważany za zdrajcę, za szpiega, za donosiciela, także ta rodzina była bardzo mocno napiętnowana właśnie czymś w rodzaju albo bycia śliskim, niepewnym, wrogim w związku z tym, albo wręcz posądzana o zdradę. Faktem jest, że Sergiusz działał mocno politycznie, natomiast Marina niekoniecznie. Ona raczej trzymała się z dala od polityki, ale mimo wszystko polityka ją w taki sposób dosięgnęła, że po prostu była traktowana jak wróg. W związku z tymi wszystkimi wydarzeniami jej ostatni tomik poezji, który wydała za życia, sprzedał się tylko w 25 egzemplarzach, co też było dla niej takim powodem, dla którego postanowiła wrócić do Rosji. Wiedziała tam, że są wciąż jeszcze pisarze, którzy są jej przychylni, że być może jej kariera nabierze tam tempa. Ponadto kochała Rosję, kulturę, naturę. Także myślę, że to życie na emigracji bardzo dało im w kość. I też wyobrażenia całej rodziny na temat tego, jak ich ojczyzna w tamtym momencie funkcjonowała, było bardzo naiwne i bardzo podkoloryzowane, niestety. I faktycznie w którymś momencie i Ariadna, która już była dorosłą osobą, i Sergiusz, który był spalony we Francji, nie miał tam czego szukać, i Mur, który już też był nastolatkiem, i Marina, wszyscy chcieli wrócić do swojej ojczyzny. Najpierw wyjechała Ariadna, która dosłownie szykowała się na ten wyjazd jak do ślubu, potem Sergiusz i na końcu Marina z Murem. Niestety na miejscu okazało się, że rzeczywistość w Rosji wygląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim zaczynając od tego, że siostra Mariny i jej syn byli aresztowani i zamknięci w więzieniu. Po drugie, zorientowali się, że ludzie są po prostu zamykani bez powodu, że w przybyłych do Rosji emigrantach władza widzi wroga, że ludzie są zsyłani do łagrów, zabijani, że niektórzy popełniają samobójstwa w dziwnych okolicznościach. I to wszystko spowodowało, że wszelkie ich wyobrażenia, które tworzyli przez prawie 17 lat życia na emigracji, prysły. Marina i Sergiusz wpadli w bardzo trudne stany emocjonalne, w ogromne dołki. Sergiusz podobno przez długi czas milczał, Marina miała tragiczny nastrój. Z Moskwy przenieśli się do Bolszewa, gdzie zamieszkali z całą rodziną w leśnej daczy z jakimiś sąsiadami. I niestety stało się tak, jak Marina przeczuwała. Wkrótce czarna limuzyna podjechała pod ich dom, aresztowano Ariadnę, zamknięto ją w więzieniu. Po 2 miesiącach przyjechali po Sergiusza, również go osądzili i zamknęli w areszcie. Wkrótce również sąsiadów Mariny zamknęli i Marina z synem w leśnej daczy została sama. Marina, która bardzo obawiała się tego, że po nią również wkrótce NKWD przyjedzie i aresztują i zamkną w więzieniu i że w związku z tym zostawi Mura samego, postanowiła uciec z tego miejsca i znalazła schronienie z synem w Golicynie u gospodarzy, którzy wynajęli jej pokój. Mieszkała w tragicznych warunkach. Zima była w tamtym okresie niezwykle mroźna, dochodziło do -40 stopni. Marina nie miała z synem dostępu do wody. Także wkrótce jej życie stało się jeszcze gorsze niż życie na emigracji i musiała się z tą prawdą skonfrontować, że po powrocie do ojczyzny prawdopodobnie czeka ją jakaś zagłada, jakiś rodzaj zagłady. Nie wiedziała co konkretnie, ale czuła, że wisi w powietrzu wyrok na niej, w związku z czym
za wszelką cenę starała się chronić swojego syna. Napisała nawet w akcie desperacji list do Stalina, w którym prosiła go o uniewinnienie jej męża i córki. Przedstawiła swoją historię jej męża, właśnie Ariadny. Natomiast było to na tyle naiwne. Stalin był wtedy już w mocnej paranoi i widział wrogów absolutnie we wszystkich. Także jakby napisanie tego listu nie mogło absolutnie nic zmienić w przypadku jej męża czy córki. Niestety to zderzenie z rzeczywistością, z tym jak potraktowano jej rodzinę i ją po powrocie, w tym, że ludzie, mieszkańcy Rosji widzieli w nich wrogów, bardzo duże zagrożenie, w związku z czym Marina nie miała znikąd żadnej pomocy. No to wszystko wywołało w niej bardzo silne stany depresyjne, które wkrótce przerodziły się w myśli samobójcze. I niestety ta równia, po której Marina szła, była skierowana wyłącznie w dół. Wkrótce Marina przeniosła się z synem do Moskwy, ponieważ miała nadzieję, że tam znajdzie i pracę, i mieszkanie. Natomiast niestety w stolicy również sytuacja ich się nie zmieniła. Byli traktowani jak zagrożenie, w związku z czym Marina musiała spać po kątach, zostawiać swoje rzeczy u różnych znajomych, ponieważ nikt nie chciał jej wynająć nawet pokoju i też nigdzie nie mogła znaleźć pracy. To, co się jedynie zmieniło na plus, to zainteresowanie jej twórczością. Faktycznie, głównie dzięki Pasternakowi, ponownie jej twórczość stała się popularna i była bardzo wysoko oceniana. Niestety jej tomik nie został wydany, ponieważ oficjalnie został uznany za sprzeczny z komunistyczną estetyką. To był też taki okres, w którym Marina po raz ostatni obdarzyła mężczyznę bardzo silnym uczuciem. Był to Arseniusz Tarkowski, ojciec Andrieja Tarkowskiego, bardzo popularnego reżysera. Arseniusz był poetą, 15 lat młodszym od Mariny, natomiast połączyła ich głęboka przyjaźń, bardzo silne uczucie. Niektórzy też tam doszukiwali się romansu, natomiast raczej było to po prostu uczucie przyjacielskie. I na fali tego uczucia Marina napisała ostatni swój wiersz w życiu pod tytułem Stół zastawiłam na 6 i tam właśnie wyraziła swoje emocje pełne bólu, żalu i rozpaczy. W związku z częstymi nalotami w 1941 roku na Moskwę Marina postanowiła ponownie uciec ze stolicy, tym razem do Jełabugi. Zabrała ze sobą w drogę tylko papierosy i resztki swojego dobytku i po raz kolejny ruszyła w nieznane. Na stację odprowadził ją Pasternak i to był ostatni moment, w którym widziała swojego przyjaciela i ruszyła w drogę. Jak sama pisała, to już był czas, w którym ona już od jakiegoś czasu bardzo dużo myślała o śmierci, a wszędzie szukała odpowiedniego haka, żeby móc swoje groźby wykonać. Myślę, że ona już była w ogromnym strachu, wręcz paranoi. Też we wszystkich ludziach widziała wrogów. Bardzo się bała o swoje życie i o życie i zdrowie jej syna. Także w drodze do Jełabugi na statku wybuchała płaczem, już całkowicie nie kontrolowała swoich emocji. Też jej syn bardzo żalił się w swoich pamiętnikach na to, w jakim ona była stanie. Zupełnie jej nie rozumiał. Bardzo go to męczyło, że ona po pierwsze mówi o tym, że się zabije, straszy, po drugie jest jakby w całkowitej rozpaczy, beznadziei, nie widziała nic, żadnej nadziei. Po dotarciu do miasta okazało się, że czeka ją dokładnie ten sam problem, który spotkał ją i w Moskwie, i w innych, w Golicynie na przykład, czyli brak możliwości zatrudnienia się czy wynajęcia pokoju, ponieważ do tego miasta już doszła instrukcja od NKWD, że
Marina stwarza zagrożenie dla państwa, w związku z czym należy z nią w taki sposób postępować. Ostatecznie znalazła pokój u gospodarzy w jakiejś leśnej chatce i od razu co rzuciło jej się w oczy to właśnie hak wbity w sufit, ale być może trzymana jeszcze jakąś nadzieją przy życiu zaczęła bardzo intensywnie szukać pracy jako przedszkolanka, pracy w biurze, w administracji, bezskutecznie. Ciągle kłóciła się z synem, który zupełnie jej nie rozumiał, wręcz nienawidził jej w tamtym czasie i dopiero po jakimś czasie będzie w stanie zrozumieć, w jak tragicznej sytuacji Marina się znalazła. W związku z tym, że Marina miała tak duże problemy ze znalezieniem pracy i odpowiedniego lokum w Jełabudze, ponieważ ten pokój, który udało jej się wynająć, nie miał ani drzwi, ani stołu, więc Marina nie mogła pisać czy tłumaczyć. Miał, nie wiem, 6 metrów kwadratowych powierzchni. Postanowiła jeszcze poszukać pomocy wśród towarzystwa literackiego i ludzi, którzy tam byli zrzeszeni. Miała nadzieję, że właśnie w Czystopolu pisarze będą w stanie zrozumieć jej tragiczną sytuację i pomogą jej. No i kiedy przyjechała, opowiedziała, kim jest i jaki ma problem. Spotkała się z odmową, ponieważ literaci uznali, że jej styl życia jest konsumpcyjny i że no nie ma możliwości, żeby jej pomóc. Także Marina straciła wtedy ostatnią swoją nadzieję. Kiedy wróciła do Jełabugi, podobno jej oczy były już martwe, na przemian z głęboką rozpaczą. Tak przynajmniej wspominają ludzie, którzy ją wtedy widzieli. Też bardzo słynne jest jej zdanie, które napisała w liście do Związku Pisarzy, w którym prosi o stanowisko pomywaczki w nowej stołówce. Marina zrobiłaby wszystko, żeby tylko móc zapewnić sobie i swojemu synowi byt, ale jak się okazało, nie było to możliwe. Po powrocie do Jełabugi podobno ktoś się w Czystopolu za nią wstawił, natomiast ona mogłaby się przenieść, ale dla niej było to już na tyle trudne do wykonania, była w tak złym stanie, że i przeprowadzka, i nie wiem, kolejne szukanie pracy tam było dla niej już po prostu niewykonalne. 4 dni przed śmiercią Marina napisała, że jest bardzo poważnie chora i że już nie jest sobą. Pisała też o tym, że mniej więcej od roku przymierza śmierć. Myśli samobójcze miała już od wybuchu II wojny światowej. I no właśnie, w Jełabudze straciła całkowicie nadzieję na poprawę swojego życia. Ona też pisała o tym, że poeta jest kimś, kto przepuszcza przez siebie wszystkie żywioły świata i że twórczość jest jakby jedyną ochroną przed tymi żywiołami. Ona już w tamtym okresie nie pisała. Wiersz, który napisała w Moskwie, był jej ostatnim wierszem. I właściwie stała się całkowicie bezbronna. Kiedy 31 sierpnia 1941 roku wojska niemieckie dotarły pod Dniepr, mieszkańcy Jełabugi poszli budować pasy startowe dla nowego lotniska. Marina natomiast została w domu sama. Napisała 3 listy, jeden do Mura, swojego syna, w którym prosiła go o wybaczenie. Napisała, że jest ciężko chora, nie jest sobą i że bardzo go przeprasza za wszystko. Prosi też go o to, żeby przeprosił ojca i siostrę, kiedy się w końcu spotkają i żeby przekazał im, że po prostu Marina nie miała innego wyjścia. 2 pozostałe listy pisze do swojego przyjaciela z Czystopola i Towarzystwa Literatów. Prosi ich o to, żeby zaopiekowali się Murem, żeby zapewnili mu odpowiednią edukację, ale również, żeby zaopiekowali się jej dokumentacją, jej twórczością, jej listami, ponieważ chciała, żeby one po prostu przetrwały po jej śmierci, żeby nie przepadły, żeby nikt ich nie zniszczył. Marina wiesza się w wynajmowanym domu. Jej ciało, tak
tego samego dnia znajdują, chowają ją w przypadkowej mogile. Nikt nie stawia jej krzyża, nikt nie przemawia nad jej grobem. Jej mąż Sergiusz został rozstrzelany 2 miesiące po jej śmierci. Mur natomiast, który nie został zaopiekowany przez jej przyjaciela, postanowił się uczyć i faktycznie bardzo dobrze mu to wychodziło. Niestety został wcielony do wojska i z tego wojska mniej więcej po miesiącu walk na froncie napisał list do siostry, w którym mówi jej, że czuje, że wróci z wojny, ponieważ jest urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. I czuje, że czeka przed nim wspaniałe życie. Niestety właśnie w 1944 roku, kilka dni po napisaniu tego ostatniego listu do siostry, ginie śmiertelnie raniony na froncie. Ariadna 8 lat spędza w łagrze na ciężkich robotach. I tak rodzina Mariny Cwietajewej niestety rozpada się. Pomimo tego, że do dzisiaj nie wiadomo, gdzie Marina spoczywa i że za życia była poetką wyklętą, którą spotkał i ostracyzm, ale i wygnanie, i nietolerancja, i wyrok. Do dzisiaj jest uważana za jedną z największych rosyjskich poetek. Miała ogromny wpływ na kolejne pokolenia twórców rosyjskich. A dla mnie osobiście jest postacią, która myślę, że bardzo pokazuje, jak historia czasami determinuje życie i twórczość artysty. Wydaje mi się, że to przeświadczenie, że sami jesteśmy kowalami swojego losu, tutaj rozbija się akurat o jej przykład, ponieważ ewidentnie, gdyby nie moment, w którym urodziła się i wychowywała w Rosji, być może jej życie i twórczość wyglądałyby zupełnie inaczej i zostałaby doceniona za życia, a nie po śmierci. Dzisiejszy odcinek powstał na podstawie książki Wyklęta, poezja i miłość Mariny Cwietajewej, Anny Piwkowskiej. Jest to taka książka wspaniała, bardzo dużo informacji na temat ówczesnej historii, na temat innych twórców. Druga książka to są listy wydane w całym zbiorze, listy Cwietajewej, Rilkego i Pasternaka, również bardzo ciekawa lektura. Także serdecznie Wam polecam. Są również 2 dokumenty, które powstały na temat życia i twórczości Mariny Cwietajewej, natomiast obecnie nie są dostępne online, a szkoda. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. W kolejnym odcinku przeniesiemy się, chociaż nie, na chwilę zostaniemy w Rosji po to, żeby przenieść się do Polski. Serdecznie Was zapraszam w przyszłym miesiącu, pod koniec sierpnia. Do zobaczenia, a tymczasem przyjemnych wakacji. Cześć!